Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przedstawić Państwu nowość od Monitor Audio. Jako jedni pewnie z pierwszych mieliśmy okazję przetestować je zarówno pod kątem brzmieniowym, jak i takim obyciu, powiedzmy, stricte instalacyjnym. Jest to Monitor Audio z serii Synergy. Tutaj akurat dostaliśmy model 300, czyli największy z całego zestawienia. Tak więc postaramy się Państwu przybliżyć zarówno budowę, jak i możliwości wykorzystania tych kolumn całej serii. Tak więc zapraszam do oglądania. A więc zacznijmy od tego, może do czego została stworzona seria Synergy. Jest to ukłon trochę w kierunku sal kinowych, takich prywatnych w Waszych domach, żeby rzeczywiście przenieść to, co znacie z takich komercyjnych kin do Waszego zacisza domowego. Aczkolwiek nie tylko, dlatego że ten model, który tutaj widzicie obok mnie, czyli Synergy 300, może również występować w systemach stereofonicznych, dlatego że ma dedykowaną plintę i jako jedyny z tego całego zestawienia jest możliwy do posadowienia i do wykorzystania jako klasyczne stereo. Idąc po kolei modelami, występuje w tej serii 4 modele, z czego jeden jest subwooferem. Jest to Sub 15 i jest to subwoofer, który jest dosyć niecodzienny, jeżeli chodzi o takie klasyczne rozwiązania kina domowego czy też stereo, dlatego że jest subwooferem pasywnym, a więc nie ma własnego wbudowanego wzmacniacza, czy też zwrotnicy, czy regulacji głośności. Dlatego musicie w przypadku komponowania systemu w oparciu o tą serię przeznaczyć albo dodatkowy wzmacniacz, albo też dedykowaną końcówkę mocy do tego, żeby napędzić taki subwoofer. Oczywiście tutaj konfiguracji jest kilka. Niekoniecznie musi ten subwoofer być jeden, może być 2, 4, nawet w konfiguracjach, w materiałach w zasadzie, które dostaliśmy, występuje najwięcej chyba 4 subwoofery. Jeżeli chodzi o kolejne modele, jest to Synergy 100, czyli taki podstawowy, rozpoczynający line-up producenta. Jest to opcja kolumny, którą możecie zarówno powiesić na ścianie, ma dedykowany od razu uchwyt, za pomocą którego jesteście w stanie to zrealizować. Ewentualnie zabudować go do ściany w formie takiej zabudowy GK, czyli powiedzmy, że takiej twardej ściany. Oraz do klasycznych baffle walli, które spotykacie właśnie w salach kinowych, które są po prostu budowane na zasadzie konstrukcji, na której jest napinany materiał, który po prostu zasłania całą kolumnę. Kolejnym rozwinięciem setki jest model 200, którego możecie wykorzystać zarówno w formie LCR-a klasycznego, czyli wykorzystać go w formie takiej horyzontalnej, dlatego że ten element, który tutaj widzicie, jest możliwe jego obrócenie. Czyli on może pracować zarówno w takiej płaszczyźnie jak tutaj, czyli powiedzmy, że pionowej, ale też pionowe poziomy, jeżeli chodzi o właśnie wykorzystanie go jako po prostu kolumny centralnej. Tak samo jak w przypadku modelu 100, zarówno w wersji może pracować naściennej, jak i zabudowany być po prostu w ścianie. Kolejnym i ostatnim zarazem jest model 300, ten, który właśnie jest tutaj obok mnie. Jest to największy z rodziny Monitor Audio Synergy. Może występować zarówno tak jak poprzednie w wersji do ściany, aczkolwiek no tutaj, żeby móc go wykorzystać w formie takiej, powiedzmy, że instalacyjnej, to musi być to albo pełna ściana, albo ewentualnie musicie po prostu sobie zbudować konstrukcję pod to, żeby go posadowić. Oraz jako jedyny model z całego zestawienia ma możliwość pracy jako taka standardowa podłogówka. Do tego celu jest również dedykowana plinta, która dodatkowo ma takie odsprzęgające gumki, powodujące, że ma zmniejszyć rezonanse, które będą powstawały w momencie, kiedy będziecie po prostu słuchać. Jest to model, który będzie z bass reflexem, czyli w obudowie otwartej.
Jeżeli chodzi o kopułkę wysokotonową, to jest to dosyć znana konstrukcja, którą możecie spotkać często w monitor audio w formie takiej harmonijki, trochę jak akordeon albo miech, która ma za zadanie właśnie poszerzyć jakby dyspersję tego dźwięku i spowodować, że będzie on znacznie szerszy, będzie bogatszy w detale i będzie poszerzał jakby tą bazę taką stereo, czy też w zasadzie w kinie. W tym modelu również są dwa średniotonowce w takiej mniejszym rozmiarze oraz niskotonowce, które jakby zostały stworzone na zasadzie takiej formie kanapkowej, z czego z przodu macie tą już znaną jakby technologię SICAM. Natomiast jeżeli chodzi o tył przetwornika, jest on wykonany z włókna węglowego, takiego plecionego. Oczywiście wszystko ma strukturę plastra miodu, którą najczęściej możecie spotkać w seriach takich jak z domowych rozwiązań serii Gold czy też Platinum. Przechodząc do budowy i elementów, które w zasadzie są składowymi tych kolumn, zacznijmy sobie może od tweeterów, które mają właśnie taką harmonikową, jak wcześniej wspomniałem, strukturę przetwornika wysokotonowego, która zapewnia też większą powierzchnię niż takie klasyczne kopułki wysokotonowe. Działa to właśnie na zasadzie trochę takiego miecha, czy też właśnie akordeonu, dzięki czemu na zasadzie takiego ściskania uzyskujemy po prostu szybszą odpowiedź, co ma zapewnić bardziej realistyczne brzmienie. W przypadku wysokotonowców, czy też tweeterów inaczej znanych, wykorzystano również falowód oraz technologię UDW rozwiniętą specjalnie do współpracy z przetwornikami MPD, która ma zapewnić równomierną odpowiedź w dwóch osiach i kontrolować odbicia od ścian zarówno bocznych, jak i podłogi i sufitu. Co do średniotonowców, to są zaprojektowane w ten sposób, aby móc obsługiwać zarówno wysoką moc, jak i czułość, co się przekłada też na to, że możemy sobie pozwolić na nieco większe rozkręcenie gałki potencjometra głośności i uzyskanie niezniekształconego dźwięku. Z tyłu, z tego czego w zasadzie nie będziecie widzieli, znajduje się dosyć duża średnica cewki, liniowe zawieszenie oraz stożek średnicy 62 mm. Tak więc no tutaj ten przetwornik jest dosyć mały, ale dzięki temu też daje, pomimo takich małych rozmiarów, szeroki kąt rozpraszania. Jeżeli chodzi o, tak jak mówiłem tutaj, ten moduł ze średniotonowymi, to jest on możliwość jego obracania. Tam macierz, na której jest jakby umieszczony, nazywa się MTM i znajdują się na niej dwa przetworniki średniotonowe. Co do niskotonowców, to tutaj mamy do czynienia z dosyć sporymi wielkościowo przetwornikami z cewką 75 mm, która też zapewnia, a zawieszenie jakby jest na tyle elastyczne, że zapewnia duże wychylenie i niskie zniekształcenia przy tym. Jak wspominałem też wcześniej, tutaj jest wykorzystana technologia Nomex, czyli właśnie ta struktura plastra miodu. Kolejnym elementem jest zwrotnica, na której umieszczone zostały w formie filtrów kondensatory polipropylenowe 250V oraz duże cewki indukcyjne z rdzeniem ze stali laminowanej, żeby zminimalizować jakby tutaj tą impedancję, czy oporność. Również na płytce zwrotnicy znajdziecie rezystory o sporej mocy, a żeby zapewnić jakby jak najlepsze walory brzmieniowe, to wszystkie zwrotnicy przechodziły dosyć obszerne testy, włącznie z monitorowaniem nawet temperatury poszczególnych elementów, żeby pracowały w swoich naturalnych jakby zakresach. Jeżeli chodzi o instalację wszystkich głośników z serii Synergy, macie dodatkowo dołączone do zestawu takie gumowe izolatory, żeby zminimalizować ten efekt drgania. Często on się pojawia też w przypadku instalacyjnych, na przykład takich dosufitowych, gdzie pod profile aluminiowe stosuje się często taką po prostu taśmę izolującą, którą możecie dostać nawet w zasadzie w Castoramie, a tutaj jakby producent przewidział tą sytuację i rzeczywiście
nawet zbadał to i chciał zminimalizować większość tych niepożądanych przydźwięków powyżej 18 dB, co zostało też w zasadzie zmierzone za pomocą akcelerometrów. Zbudowane są w zasadzie te takie odbojniki, czy też właśnie izolatory z 3 warstw, z czego 2 skrajne są coś na kształt gumy czy silikonu. Natomiast wewnętrzna warstwa, ten rdzeń, jest takim twardym elementem. Jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania tego typu systemu, duże sale kinowe, ale też mniejsze, rzędu na 20-25. Tutaj też na screenach pewnie, czy na przebitkach pokażemy Wam mniej więcej konfiguracje, które są zalecane przez monitor audio i jak powinny być mniej więcej rozmieszczone poszczególne elementy. Aczkolwiek oczywiście wiadomo, że nic nie zastąpi tutaj adaptacji akustycznej, czy też pomiarów w zasadzie i dobrania odpowiedniego rozwiązania do konkretnego pomieszczenia. Tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, też jest możliwość modułowego rozwiązania, czyli zbudowania w zasadzie takiej ściany, na bazie której po prostu możecie wykorzystać znacznie więcej tych głośników. Jeżeli będziecie mieć procesor, który będzie umożliwiał wykorzystanie nawet 32, takich jak na przykład JBL Synthesis, no to bez najmniejszego problemu jesteście w stanie to zrealizować i stworzyć rzeczywiście takie pełnoprawne kino w swoim własnym domu. To już wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za spędzenie z nami tego czasu. Jeżeli się Wam podobało, to zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Jeżeli mielibyście jakieś propozycje dotyczącą przyszłych filmów, coś chcielibyście zobaczyć, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na Wasze propozycje. Oczywiście zachęcamy Was również do przyjrzenia pozostałych naszych treści, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.